jesteście w relacji, w której są wciąż silne konflikty, w której jest bardzo dużo takich mocnych sytuacji, w których sobie po prostu nie potraficie poradzić, to prawdopodobnie może być tak, że ta relacja będzie szła w dół. Jeśli jesteście na takim etapie już lekkiej chociaż świadomości i widzicie, że coś się z Wami dzieje, że coś w Waszej relacji się dzieje nie tak, i macie taką nadzieję, że w te wszystkie konflikty, te silne emocje, te wszystkie lęki i stany, one zmienią się, one w jakiś sposób nauczycie się jakoś z tym wszystkim żyć, albo zmienicie partnera, to niestety może być tak, że to szybko się zakończy i niestety nie dojdziecie do porozumienia. Mało tego, wykończycie się sami emocjonalnie i psychicznie, więc jeśli jesteś na takim etapie, że Ty pracujesz ze sobą i bardzo dużo robisz, żeby zmienić swoje stany i szukasz rozwiązań, jak zmienić te wszystkie lęki, jak zrozumieć te wszystkie traumy i już jesteś świadomy, że pewne rzeczy pochodzą z dzieciństwa, że z pewnymi rzeczami trzeba pracować, to masz ogromną szansę, aby pójść właśnie w kierunku, w którym będziesz mieć fajne właśnie życie. I dzisiaj trochę zmieniam, wchodzimy trochę w tą przeszłość i trochę w teraźniejszość. Wszystko będzie dotyczyć w relacji, bo na relacji najlepiej się uczyć i na relacji najlepiej, myślę, pokazać pewne rzeczy. Oczywiście ja wybrałam relację, bo to dotyczy w moim życiu też i ja widzę, jak bardzo wiele mogę czerpać z tego dla siebie i jak wiele, będąc w bliskiej relacji, mogę rozumieć siebie, swoje emocje, swoje lęki, swoje odczucia, swoje traumy, swoje postępowanie. Ale też dzięki temu, że widzę siebie, mogę zobaczyć, jak to działa też u partnera i dzięki temu jakby jestem świadoma tego, że mogę oszacować, czy ta relacja w ogóle też ma szansę. I też zobaczyć, czy partner ze sobą też pracuje, czy on coś ze sobą robi, czy on jest świadomy. Ja też mogę wtedy podjąć działania, które będą mogły zmienić, wpłynąć czy to na partnera, bez wpływania takiego słownego, czy atakowania, czy mówienia zrób tak, czy tak, ale poprzez moje własne działanie. A żeby do tego dojść, to trzeba przede wszystkim zrozumieć siebie. To trzeba przede wszystkim zadbać o swoje te stany, które do nas przychodzą, bo one są niczym innym jak takim światłem, te rzeczy takie trudne dla nas, które pochodzą z zewnątrz, właśnie od partnera, załóżmy, jego zachowania pewne, albo jego sposób życia, jego sposób bycia. Jeśli coś nas tu wewnętrznie dotyka, to nigdy nie dotyczy to jego, to zawsze dotyczy nas. Jeśli pojawia się lęk w Twoim ciele i ten lęk wywołuje ogromne napięcie, stres, emocje tak silne, których nie możemy kontrolować, to tutaj pojawia się tutaj kilka rzeczy. Lęk nieprzepracowany, lęk, który w nas jest, pochodzi prawdopodobnie gdzieś z dzieciństwa i tam wracamy. Te lęki, które się w nas budują, one gdzieś zostały wytworzone, wykreowane i przez lata w nas wypracowane. I one teraz odzywają się właśnie w dorosłych relacjach. Kolejna rzecz. Jeśli są silne emocje, to są nasze emocje. I jeśli my nie umiemy sobie z nimi radzić, to my musimy zacząć z tym pracować osobiście. My nie zmienimy człowieka drugiego. My mamy oczywiście na niego wpływ, bo to nie jest tak, że my nie mamy wpływu na drugiego człowieka. Mamy ogromny. Ale jakim kosztem? Jeśli my mówimy mu, co ma do zrobienia, bo my chcemy wpłynąć na siebie, żeby nam było łatwiej i lepiej,
to niestety to przy następnej okazji kolejny raz pojawi się ten lęk, kolejny raz pojawi się ta emocja, bo my chcemy przerzucić odpowiedzialność na tą drugą osobę. Przerzucamy to, bo Ty zrobiłeś to, dlatego ja zrobiłam to. Wówczas pojawia się sytuacja, w której ta relacja, ona się nie rozwija, ona się nie zmienia, stoi w miejscu i przerzucamy tylko na siebie swoją odpowiedzialność. Pamiętajmy, że jeszcze jeśli jesteśmy w relacji, w której my mamy lęki, traumy, silne emocje, mamy lęk przed taką dorosłością, wzięciem odpowiedzialności za nasze stany i zachowania, to prawdopodobnie ta druga osoba ma bardzo podobnie. I jesteśmy wtedy bardzo podobni do siebie. I niestety, i to będzie wpływać na nas z każdej strony. Załóżmy, dam taki przykład. Jeśli w Twoim dorosłym życiu pojawia się coś takiego, że ciągle przekładasz winę na kogoś, to znaczy, że czujesz się ofiarą. Jeśli w Twojej relacji Ty atakujesz drugiego człowieka w jakiś sposób, czy fizyczny, czy emocjonalny, czy właśnie jakąś agresją, stajesz się trochę takim, bierzesz jakby sprawy w swoje ręce i wyrzucasz z tą siłą wszystko na drugiego człowieka, to prawdopodobnie Ciebie też tak traktowano, przyjęłeś taki sposób traktowania innych ludzi od swoich rodziców, od swoich opiekunów, od środowiska, w którym się wychowywałeś jako młody człowiek. I Ty będziesz to samo robił, czyli raz będziesz wchodził w rolę ofiary, bo Ciebie tak traktował Twój rodzic i będziesz czuł, że ta osoba robi źle postępuje, ale Ty również będziesz wchodził w tą rolę też takiego trochę kata, czyli będziesz postępował dokładnie tak, jak rodzice postępowali też z Tobą. Silne emocje i brak wzięcia odpowiedzialności za to, jak ja postępuję, w jaki sposób ja reaguję do tego drugiego człowieka, jest też reakcją małego dziecka. Ja nie umiem sobie z nimi poradzić, tak? Nie umiem zaopiekować się sobą, bo nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak mam, kiedy mam takie silne emocje, to nie wiem, co mam zrobić, żeby tu się trochę wyciszyło i uspokoiło. I ta reakcja tego małego dziecka jest reakcją mama-dziecko. Czyli w relacji może być tak, że ja reaguję silnymi emocjami, na przykład wyjściem nawet na kilka dni, zamknięciem się, obrażeniem i nieodzywaniem przez kilka dni jest również reakcją małego dziecka, takiego, które w jakiś sposób wciąż się broni, tak jak kiedyś się broniło, kiedy było w kontakcie relacyjnym między mamą a Tobą. I w relacji dorosłej również będziesz to powtarzać, nie? Że to obrażenie się, bo przecież możesz, no bo jako dziecko możesz to robić. Wyjść, no bo możesz, prawda? No mama zostaje w domu, czyli Twój partner zostaje w domu z jakąś sytuacją, którą mieliście konfliktową, a Ty wychodzisz, nie? Bo teraz przenieśmy to do relacji. Dokładnie tak się dzieje. Kiedy byłeś dzieckiem, to mogłeś to zrobić i nie czułeś odpowiedzialności, bo tam była mama. Po drugiej stronie też partnera. Teraz po tej stronie, kiedy jesteś dorosły, też możesz traktować partnera jako mamę. Jako jakiegoś opiekuna albo tatę, gdzie Ty możesz wyjść, trzasnąć drzwiami i niech się dzieje, co chce. Tylko, no właśnie, zobacz, w życiu dorosłym, kiedy jesteś w relacji, to Ty nie jesteś z mamą, a z dorosłym człowiekiem, który tak jak i Ty ma odpowiedzialność za coś, który ma też zobowiązania za coś i Ty też je masz. Kiedy prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, to nie możesz wyjść
tak jak to było kiedyś, kiedy byłeś dzieckiem, trzasnąć drzwiami i wyjść. Dlaczego? Bo Ty zostawiasz odpowiedzialność temu drugiemu partnerowi za pewne rzeczy, za pewne zobowiązania. Jeśli chcesz tak zrobić, to oczywiście możesz, ale po uzgodnieniu, po rozmawianiu, po powiedzeniu dość, ja nie chcę, ja od dzisiaj buduję swoje nowe życie, ja chcę zmienić swoje życie i ja nie pozwalam Tobie na takie zachowania i ja chcę zakończyć tą relację i co robimy? Ale nie w sytuacji, kiedy wychodzisz, bo jesteś zły, bo masz tak silne emocje, z którymi sobie nie możesz poradzić i znikasz na kilka dni. A tam niech się dzieje, co chce. I to jest właśnie wejście w tą rolę tego małego dziecka, a partnera traktujesz jako rodzica, który teraz niech weźmie odpowiedzialność. A to właśnie pochodzi z tego, że kiedyś Twój rodzic również reagował emocjonalnie i nie brał odpowiedzialności za Ciebie. Nie brał odpowiedzialności za swoje zachowania, nie brał odpowiedzialności za swoje stany, nie dał Ci jakby przestrzeni do tego, żeby Ciebie traktować z szacunkiem również, nie? Ale to może trochę nie będę dalej tam głębiej wchodzić, tylko poruszajmy się właśnie między życiem, tym wzięciem odpowiedzialności w relacji, jak ona ma się do tego dorosłego życia i przenieśmy to właśnie do czasów, kiedy byłeś dzieckiem. Kolejna rzecz właśnie, kiedy jest jakiś konflikt, sytuacja, którą trzeba przegadać i kiedy Ty zamykasz się i nie chcesz porozmawiać, nie chcesz wyjaśnić, nie patrzysz w oczy, odsuwasz się, uciekasz, to również jest reakcja małego dziecka. Czyli jakby zostawiamy odpowiedzialność tej drugiej osobie, nie chcemy wziąć za to, co się wydarzyło, bo to zwykle dotyczy dwóch rzeczy. Tam jedna osoba coś zrobiła, ale Ty też musisz podjąć jakiś w związku z tym działania. Nawet jeśli ta osoba będzie w jakiś sposób wyskoczy do Ciebie z bardzo silnymi rzeczami, bardzo silnymi emocjami, to Twoja reakcja, dojrzała reakcja jest taka, że Ty dajesz jej przestrzeń na przykład na to. Następnie patrzysz, czy Ty jesteś w stanie dalej to kontynuować. Czy Ty jesteś dalej w stanie być w takiej relacji, a jeśli nie jesteś w stanie dalej być w takiej relacji, bo nie pozwalasz na to, to siadasz i mówisz o tym i podejmujesz dalsze działania, które będą dla Ciebie najlepsze i dla Twojego życia, i dla Twojego dobra. Ale jeśli właśnie, to jest też przerzucanie takiej odpowiedzialności, że partner, co bym nie zrobiła, to partner wróci. Jak bardzo by nie doszło do silnych stanów jakichś takich albo sytuacji w naszej relacji, to sam nie wiem, co mam zrobić. Czuję, że chcę z tą osobą być. Zależy mi na niej w jakiś sposób, ale z drugiej strony nie radzę sobie z tym wszystkim, to co ona na przykład robi i załóżmy po kilku takich kłótniach, awanturach, no za każdym razem ta osoba do Ciebie przychodzi i Ty wracasz i wracasz i wracasz i ona do Ciebie przychodzi, a Ty wracasz, tam też będzie załamanie, tam też relacja nie pójdzie, bo wciąż jakby Ty znowu przerzucasz tą odpowiedzialność na tą drugą osobę, że ona przyjdzie, że ona będzie prosić o Twój powrót, że ona będzie chciała, żebyś Ty wrócił, tylko że ona też się tym zmęczy kiedyś i ona już przyjdzie taki moment, jeśli ta osoba się rozwija świadomie, bo jeśli ona do Ciebie dzwoni i prosi, żebyś wrócił, to znaczy, że ona coś zrozumiała, że ona w jakiś sposób wpływa na siebie, że ona w jakiś sposób chce zmiany, ale żebyście mogli to przegadać, żebyście mogli dać szansę, żeby coś się zmieniło, to Ty musisz po pierwsze to wrócić, przegadać to, bo uciekanie
niczego nie zmieni. Wyjście niczego nie zmieni. Będziecie stać w miejscu i będzie się to wszystko powtarzać do momentu, aż będzie dochodziło do coraz większych kłótni, do coraz większych lęków, do coraz większych kryzysów i dojdzie do zakończenia relacji. Właśnie to takie to wejście właśnie w ciągle jakby powtarzanie tej roli mama-dziecko jest widzę relacjach i w wielu domach. W mojej relacji również tak. Ja to wszystko widziałam, że dawanie odpowiedzialności drugiemu za moje zachowanie było dla mnie łatwiejszym, było dla mnie przeskoczeniem jakby chciałam sobie polepszyć, ułatwić, żeby nie wchodzić w swoje rzeczy, no ale obraz relacji jakiś miałam, jaka ona ma być, tylko że ja nie brałam odpowiedzialności za ten obraz. Też jakby działań nie podejmowałam w związku z tym, przerzucałam odpowiedzialność na partnera. Tylko właśnie to do niczego dobrego nie prowadzi i mówię to z własnego doświadczenia. Wszelkiego rodzaju te wszystkie nasze lęki i traumy i stresy i wszystkie konflikty w relacjach, które mamy, nieporozumienia, zachowania, w których zamykamy się, nie rozmawiamy, uciekamy, nie wyjaśniamy, nie informujemy, jest właśnie takim, to jest taka niedojrzałość, to jest właśnie niedojrzała relacja, która prowadzi do zakończenia. Ograniczanie, bo tam pojawia się lęk, jest Twoje. Kiedy Ty ograniczasz partnera, żeby nie poszedł tu, nie zrobił tego, nie rozwijał się, jest Twoim lękiem. Ale ten lęk, w którym Ty na przykład ograniczasz partnera, może pochodzić z tego, że Twój partner niestety jest nieświadomy wielu rzeczy i Ty możesz to odbierać na poziomie takim nieświadomym, że Ty wiesz, że on jest niedojrzały, że Ty wiesz, że on może jest takim lekko duchem trochę i może w jakiś sposób zrobić jakieś głupstwo, może w jakiś sposób Ty wiesz, że on jest niestabilny też emocjonalnie i że ten lęk Twój trochę jest podparty tymi jego zachowaniami. No właśnie, bo to nigdy nie jest też tak, że ja mam złość na coś i ta złość, ona po prostu bierze się znikąd. No nie. No jeśli jestem zła na to, załóżmy, że partner nie chce rozmawiać. No a jak masz nie być zły, skoro partner się zamyka i nie chce z Tobą porozmawiać? Jak masz się czuć dobrze, kiedy on się odwraca i ucieka? Jak masz się czuć, kiedy on odkłada Waszą rozmowę? Czujesz się niestabilnie w tej relacji i masz prawo tak się czuć. Bo właśnie nie ma, Ty w jakiś sposób nie masz tego bezpieczeństwa, czujesz ciągle, że Ty też chcesz, jakby też dajesz za dużo, czujesz się trochę też w takim lęku, że możesz stracić tego partnera, jeśli pewnych rzeczy nie wyjaśnicie, nie porozmawiacie, nie uzgodnicie, ale z drugiej strony też ta reakcja jest jakby podparta tym, że on rzeczywiście jest niedojrzały, że on rzeczywiście ucieka od tej odpowiedzialności, że on rzeczywiście nie chce z Tobą rozmawiać i Ty cały czas chcesz. I Ty cały czas chcesz wyjaśniać, Ty cały czas chcesz rozmawiać, chcesz robić to, a on cały czas nie chce i cały czas ucieka. No właśnie, to jest niedojrzałość i ona będzie prowadzić do tego, że Ty się będziesz wykańczać jakoś emocjonalnie, a ta osoba niczego nie zrozumie. Tutaj trzeba podjąć jakieś działania zadbania o siebie, jeśli Ty tak robisz, nie, że Ty chcesz, a partner nie bardzo. Jeśli on musi to zrozumieć, a jeśli on tego nie zrozumie,
poprzez jakieś działanie, które warto, żebyś zrobił. A jeśli on tego nie zrozumie, to niestety, ale trzeba będzie pożegnać się z taką relacją, jeśli chcesz mieć fajny związek i fajne życie. Będziesz musiała powiedzieć dość, bo będziesz tak do końca życia. I tam się nic nie zmieni ani w nim, ani w tobie. A działania są różne. Czasem po prostu trzeba zadbać tylko o siebie i powiedzieć dość. Nie pozwalam. Nie pozwalam więcej na to, żeby biegać za nim. Nie pozwalam na to, żeby wyprowadzał się i wracał, kiedy chciał. Nie pozwalam na to, żeby nie wiem, odpychał mnie w jakiś sposób, zamykał się, nie rozmawiał. Nie pozwalam na to i idę dalej ze swoim życiem i zostawiam to wszystko. Czasem możesz zostawić to na jakiś czas i robić swoje. Albo on do ciebie, ten partner do ciebie dołączy i będzie chciał się z tobą rozwijać dalej i zacznie się zmieniać i zacznie pracować ze sobą. Albo nie. I wtedy przyjdzie nowa relacja. Ale też chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że jeśli teraz to, co mówię, wywołuje w tobie jakiś lęk, że koniec relacji, bo to, koniec relacji, bo tamto, to znaczy, że jest tam jakiś lęk u ciebie, lęk odrzucenia na przykład, nie? Ale też chcę ci powiedzieć, że kiedy ty popracujesz ze sobą, ze swoimi rzeczami, nie? Z lękami, z emocjami, z potrzebami swoimi, jakie masz, jakby zaczniesz dawać odpowiedzialność dla partnerowi za jego działania i za jego jakieś tam kroki, odpuścisz też to kontrolowanie, dasz sobie czas na swoje rzeczy, na swój rozwój, będziesz różnymi sposobami, technikami wzmacniać siebie, to kiedy przyjdzie ta decyzja, czy być w relacji, czy odejść, to będzie ona łatwiejsza, bo tam się wytworzy jakaś świadomość u ciebie, kiedy ty zrozumiesz, że pewne rzeczy już nie mają sensu, że pewnych rzeczy nie przeskoczycie, że zmiana partnera na swój obraz nie ma sensu i nie dojdzie do tego. I czasem może się okazać, że relacja z nowym człowiekiem, bo ty wzrosłeś, bo ty się zmieniłeś, będzie fajniejszą rzeczą. I będzie naprawdę pomocna i wspierająca. I to będzie budujące. I to da ci dokładnie życie takiego, jakiego chcesz. Podsumowując, odpowiedzialność w relacji jest bardzo ważna. To słowo jest może takie wielkie i duże, odpowiedzialność, ale tak, ja pilnuję swojej części, swoich zachowań, swoich reakcji. Ja dbam o to, co się we mnie dzieje. Ja przyglądam się temu, co się we mnie dzieje. Ja pracuję z tym, co wywołuje lęk, co wywołuje stres. Ja widzę swoje reakcje, na przykład widzę swoje agresje, widzę swoje silne emocje, że ja sobie z nimi nie radzę i ja się nimi opiekuję i ja się nimi zajmuję. Kiedy nie ma komunikacji i jedno albo drugie ucieka, nie chce rozmawiać, nie chce wyjaśniać, tam jest ból, tam jest zranienie jakieś i to trzeba nad tym popracować. Tam jest zamknięcie, tam są jakieś blokady, ale to jest twoje i ty musisz się tym zająć. Kiedy jest kłótnia, również odpowiedzialność przerzucasz na partnera, kiedy uciekasz, kiedy zostawiasz, znikasz na kilka dni. To jest bardzo niedojrzałe i prowadzi do końca. Kiedy właśnie reakcje wszelkiego rodzaju, właśnie takiego obrażania się, reakcje takie jakieś bardzo nagłe,
silne konflikty. Prawdopodobnie może się to wiązać z powtarzającą się rolą z Twoją z dzieciństwa, czyli mama dziecko, tata dziecko, opiekun dziecko. Wciąż reagujesz jako małe dziecko, jako mały chłopiec, mała dziewczynka, która potrzebuje przede wszystkim mamy i taty. Ale jeśli potrzebuje mamy i taty, to musi przepracować dzieciństwo. Tą ranę właśnie, która została gdzieś tam utworzona między opiekunem a dzieckiem. I to Ty musisz wrócić do tego i się tym zaopiekować, bo będziesz to powtarzać ciągle w relacji. I będziesz w relacji mama właśnie dziecko, tata dziecko, a nie ja dorosły i partner dorosły. I te wszystkie sytuacje, te wszystkie reakcje, te lęki są w nas, one będą w jakiś sposób, pamiętajmy, odzwierciedlać się na drugą osobę. Ona również prawdopodobnie jest w jakiś sposób, ma rzeczy pewne do pracy, jeśli jest niedojrzała. Jeśli Ty jesteś, to i ona też jest. I ona będzie odrzucać tym samym. I taka relacja nie ma szans, dopóki nie zrozumiecie, że dwie osoby muszą zacząć pracę. Ale dwie osoby, czyli Ty zaczynasz od siebie. Naprawdę zaczynasz od siebie. Idź w to. Wiem, że to w życiu będzie się też przeplatać, nie? Że Ty coś będziesz mówić, partner coś tam posłucha, coś tam zmieni, potem odwrotnie, on coś Ci powie, też Ty coś zmienisz w sobie, ale będą przychodziły sytuacje bardzo ciężkie i kryzysowe, po których będzie się właśnie działo to, że nie będzie rozmowy, będzie odejście, będą silne konflikty i wtedy prawdopodobnie możecie wyciągnąć wnioski. I możecie się właśnie zacząć w inny sposób reagować na to wszystko i w inny sposób działać. I może się okazać, że któraś bardzo poważna kłótnia zakończy Waszą relację, bo tam nie będzie po prostu świadomego działania. I jeśli zależy Ci na relacji, zależy Ci na tym drugim partnerze, ale przede wszystkim zależy Ci na sobie, żeby pewne rzeczy oczyścić w sobie i zmienić to po prostu bądź świadomy tego, co się dzieje i zmieniaj to różnymi sposobami. Praca z ciałem, praca z umysłem, praca z Twoim duchem. To wszystko musi się połączyć, żeby zaszła taka pełna, spójna całość. I wiem, że konflikty na pewno Was dużo bardzo nauczą, ale w pewnym momencie trzeba się przebudzić i powiedzieć albo konflikty i kontynuowanie tego, albo moje własne życie, i wybrać spokój, ciszę, bo niestety, ale pewne rzeczy bardzo powodują silne zmiany w naszym organizmie, w naszym ciele. Niestety może dojść do jeszcze gorszych rzeczy, jak będziemy kontynuować coś, co jest dla nas bardzo, bardzo trudne. Zatem, kochani, dbajcie o siebie, zwróćcie na to uwagę. Dzisiaj Wam wrzucam takie właśnie światełko, może gdzieś tam coś jest dla kogoś, co się bardzo przyda. Pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Lajkujcie, proszę, moje film może wtedy będę miała możliwość dotrzeć do większej ilości ludzi. Udostępniajcie ten film też innym, którzy potrzebują takiego wsparcia w relacji albo w ogóle w życiu, w rozwoju. Kochani, robię też sesje online, jestem coachem certyfikowanym. Jeśli będziecie potrzebowali jakiegoś takiego wsparcia, przejść przez jakiś temat, możemy się spotkać. Robię też konsultacje, zatem tyle. Pozdrawiam Was ciepło, serdecznie. Życzę cudownego lata, końca, prawie że lata, no w sumie końca, no już sierpień mamy, no i połowa sierpnia i dużo, dużo słonecznych dni. Trzymajcie się. Hej!